Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Kolejny odcinek z cyklu Bike Check z wykrzyknikiem. Pamiętajcie, aby odwiedzać naszą grupę na Facebooku o tym samym tytule, tej samej nazwie, czyli Bike Check z wykrzyknikiem, gdzie właśnie dyskutujemy o różnych nietuzinkowych i interesujących rowerach. Na początek również informacja, że jeden z widzów mojego kanału zaproponował, abym stworzył cykl filmów, w których komentuję zdjęcia Waszych rowerów. I myślę, że jest to bardzo fajny pomysł. No, oczywiście nie odkrywamy Ameryki na nowo, tego typu rzeczy są już w internecie dostępne, ale spróbujemy. I ustaliliśmy ramy czasowe od zamierzchłej prehistorii do roku 2007. No oczywiście, jeśli będzie to rower z 2008 czy 2009, też się nie obrażam, możecie śmiało wysyłać zdjęcia. Czyli właśnie prośba, żebyście wysyłali fotografie swoich rowerów na kontakt @serwisbajka.pl. W tytule maila napiszcie proszę film, a ja z tych zdjęć wybiorę najciekawsze rowery, zrobię o nich film i będę komentował je na moim kanale. Właścicielką roweru, który jest bohaterem dzisiejszej opowieści, jest Małgosia. Budowałem dla niej koła do tego roweru oraz ubierałem go w kilka komponentów. Tak jak widzicie, rama to Specialized S-Works, czyli topowa wersja w odcieniu takiej bardzo fajnej butelkowej zieleni. Lakier jest naprawdę dobrze położony, jest świetnej jakości, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o amortyzację, damper to produkt amerykańskiej marki RockShox, oczywiście w kooperacji z również amerykańską marką Specialized, ponieważ mamy tutaj system Brain i sercem tegoż systemu jest właśnie ten element. On odpowiada za to, że damper w mniej lub bardziej inteligentny sposób rozpoznaje, czy jedziemy po asfalcie, czy jedziemy po szutrze, czy jedziemy w terenie, gdzie zawieszenie powinno być bardziej aktywne. No i dzięki temu, że ten element został przesunięty tak blisko osi koła, całość działa naprawdę dobrze. Amortyzator król wszechwag do współczesnego cross country, czyli RockShox Seat SL. W tej najlżejszej wersji Małgosia wybrała opcję z blokadą ręczną na szczycie goleni. No i ta właśnie dźwigienka jest naprawdę tutaj przejawem wielkiego minimalizmu, ale i ultra niskiej masy. Oczywiście możemy także wybrać wersję ze zdalną blokadą, no ale oczywiście tutaj naprawdę masa dzięki temu rozwiązaniu robi wrażenie i wbrew pozorom wcale nie jest to mało ergonomiczne rozwiązanie, bo ja uważam, że ta dźwigienka w takiej wersji spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. Napęd to pełna 12-biegowa grupa SRAM Eagle AXS, czyli bezprzewodowy XX1. W wersji oczywiście z karbonową korbą i tak jak widzicie, Małgosia, właścicielka roweru, postawiła na zębatkę polskiej marki Absolute Black. Jest to o tyle ciekawa marka, manufaktura, że z właścicielem o ksywce Techan byłem kiedyś użytkownikiem, no tak naprawdę jesteśmy do dzisiaj użytkownikami forum Light Bike, które jest poświęcone ultralekkim rowerom. Jest to oczywiście polskie forum i serdecznie Was na nie zapraszam. No i pamiętam, jak wiele lat temu dyskutowaliśmy o różnych aspektach związanych z odchudzaniem, lightowaniem rowerów. Techan w pewnym momencie swojego życia podjął pracę w wielkiej korporacji, w amerykańskim Treku, no i postanowił założyć własną markę, która właśnie będzie zajmowała się produkcją jednorzędowych zębatek. I on tak naprawdę był pierwszym, który stworzył zębatki Narrow White, które dobrze trzymają łańcuch. Któregoś razu na forum Lightbike wywiązała się dyskusja, ponieważ koncern SRAM wykupił od Techana pewną partię zębatek i na jej bazie stworzył własne rozwiązanie. Jak widać, również w branży rowerowej nie ma sentymentów, także tak to wygląda. Ale ja do dzisiaj zębatki Techana, czyli Absolute Black, naprawdę bardzo lubię, są perfekcyjnie wykonane i no po prostu doskonale spełniają swoje zadanie. Polecam je również Wam. W oczy rzucają się najlżejsze pedały do XC, czyli Crank Brothers w wersji 11 Ti. No i tutaj większość elementów została wykonana z tytanu.
Olbrzymią wadą tych pedałów jest łożyskowanie. Jeśli jeździliście na nich, to wiecie. Crank Brothers co jakiś czas poprawia to łożyskowanie, ale mam wrażenie, że nie wiedzą w ogóle co robią, bo wystarczyłoby kilka prostych rzeczy, aby całość nie dostawała luzów, a cały czas mamy tutaj takie, a nie inne rozwiązania techniczne, które powodują właśnie szybkie łapanie luzów. Ja przyznam, że nie jestem wielkim fanem tych pedałów, ponieważ tak jak widzicie, klatka wymusza bardzo słabe podparcie dla stopy, mimo super sztywnych butów. Po długich przejażdżkach, treningach czy na wyścigach, no czuć, że jednak stopa boli. No ale oczywiście nie można im odebrać niezaprzeczalnego uroku, jak również bycia ultra lekkimi pedałami, bez których ten rower po prostu nie mógłby się obejść. Koła zbudowałem dla Gosi na obręczach Nexti. Jest to nowość na rynku od tego producenta. To obręcz o szerokości wewnętrznej 30 mm i masie 271 gramów. Zaplotłem je na sznurkowych szprychach Bert. No, Małgosia wybrała klasykę gatunku, czyli Piast DT Swiss 240. Jest to oczywiście wersja pod system Boost. A tak właśnie pracuje bębenek. Opony to lekkie CST Jack Rabbit z dość znikomym bieżnikiem, natomiast z tego co wiem, Gosia lubi właśnie tego typu opony, które nie ważą duże, wiadomo, masa rotowana. Zresztą sam jestem zwolennikiem takich właśnie rozwiązań i uważam, że są tutaj właśnie dobrym wyborem. Skoro jesteśmy przy kołach, to naturalnie w oczy rzucają się tarcze hamulcowe i tutaj widzimy tarczę hamulcową Carbon T z karbonowym węglowym pająkiem, do którego przynitowana została stalowa powierzchnia robocza hamulca. No oczywiście są znacznie lżejsze tarcze hamulcowe, które jednak w mojej opinii działają bardzo źle i naprawdę nie są warte zakupu, mimo tego, że są znacznie tańsze i wynik na wadze również jest lepszy. Mogę tutaj także wspomnieć najlżejsze na świecie tarcze tytanowe, które jednak zupełnie nie nadają się do użytku z tego względu, że no po prostu działanie klocków hamulcowych na tytanie, który jest śliskim materiałem, jest kiepskie. A tarcze Carbon T to w mojej opinii najlżejsze i najsensowniejsze rozwiązanie, które warto instalować do ultralekkich rowerów, no mimo tego, że cena jest niestety wysoka w opozycji do masy, ponieważ jedna sztuka to koszt około 800 zł. Zerknijmy od razu na zaciski hamulcowe. Małgosia postawiła na klasykę gatunku, czyli XTR w dwutłoczkowej racingowej wersji. No i do kompletu klamki też tej najlżejszej opcji, bez regulacji znanej z klamek trailowych. Czy to dobre rozwiązanie? Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Ja widziałbym tutaj trickstaffy Piccola, które działają naprawdę dużo lepiej i są o niebo trwalsze od hamulców Shimano. Cockpit. Tutaj mamy bardzo, powiedziałbym, nietuzinkowy i nieoczywisty wspornik Synthes Flat Force. A kierownica to karbonowy wytwór niemieckiej manufaktury Schmolke. Ja przyznam Wam, że nie jestem wielkim fanem tej marki, ale to myślę, że wynika z jakichś takich bardzo zamierzchłych animozji, ponieważ pamiętam, że dawno temu kierownice tej marki, sztyce pękały. Jeden z bardzo znanych użytkowników polskiego forum Lightbike, doktorem, może ktoś jeszcze go pamięta, jeździł wówczas w czołówce maratonów u Grzegorza Golonki. Miał najlżejszy rower w Polsce, zbudowany w oparciu o ramę Scott. No i właśnie któregoś razu kierownica Schmolke pękła mu na jednym z maratonów. Pamiętam też, że niestety rzadko kiedy dojeżdżał bez poważnej awarii do mety, co właśnie wynikało z ultra niskiej masy jego roweru, no i myślę, że chorób wieku dziecięcego pewnych marek. No i w tym przypadku było to Schmolke. Firma poprawiła jakość swoich wyrobów, ale gdzieś tam pewien niesmak pozostał, natomiast na pewno też jest nieoczywistym wyborem i myślę, że bardzo fajnie komponuje się z resztą roweru. Tutaj też bardzo ciekawa rzecz, czyli sztyca MCFK. Karbonowy zegar z obręczy tej marki wisi u nas w showroomie i naprawdę jest to bardzo ciekawa marka o ultralekkich komponentach.
Świetny wybór moim zdaniem. Kolejny nieoczywisty wybór, czyli siodło Selsan Marco Espite w karbonowej wersji. Jest to topowe siodło tej marki. Ja nie jestem jego wielkim fanem ze względu na ukształtowanie skorupy, ale jeśli komuś odpowiada, to myślę, że jest również nieczęsto spotykane. I słuchajcie, najważniejsze pytanie plus odpowiedź. Ile waży ten rower? Strzelajcie. Kacper, prośba, żebyś powiesił sprzęt na wadze. Werble. No i waga pokazuje 8 kg i 720 g. No myślę, że naprawdę jest ultra lekko. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Kolejny film o godzinie 16 w przyszłą niedzielę. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!